Nigdy nie napotkałam żadnych problemów z powodu mojego nazwiska. Wręcz przeciwnie, jest to powód do dumy. Eda Gering. Było widoczne, że czci swojego ojca. Przekonana o jego niewinności, była pewna, że nigdy nie popełnił żadnego z przestępstw, o które został oskarżony. Jarosław Molenda o Gudrun Burwitz-Himmler. W żadnym stopniu nie podzielałem idei ojca. Mój światopogląd był zawsze skrajnie odmienny. Nie wysłuchiwałem nawet jego argumentacji. Po prostu odrzucałem wszystko, co sobą reprezentował. Rolf Mengele. Jestem przeciwko karze śmierci, ale jednocześnie sądzę, że za zbrodnie przeciwko ludzkości należy się śmierć. Dlatego wyrok śmierci dla mojego ojca uważam za słuszny i sprawiedliwy. Niklas Frank. To, że dorastałem jako syn Rudolfa Hessa, miało same korzyści. Nigdy nie traktowałem tego jako ciężar. Ludzie lubili mojego ojca, był sumieniem partii i w rezultacie lubili też mnie. Wolf Hess. 5 osób, 5 nazwisk, 5 losów i jeden wspólny cień. Dzieci nazistów. Życie w cieniu zbrodni. Studiując historię potomków największych zbrodniarzy hitlerowskich, nie sposób uciec od pytań drążących sumienie. Czy można kochać człowieka, który był architektem zorganizowanego ludobójstwa? Czy można odciąć się od własnej krwi? A może pomimo znajomości faktów można być z niej wręcz dumnym? W tych historiach moralność miesza się z lojalnością, a chłodna i rzetelna ocena faktów ściera się z uczuciami, których przecież nie da się tak łatwo odrzucić. W dzisiejszym filmie opowiemy o tych wewnętrznych konfliktach, o walce między pamięcią a teraźniejszością. O dzieciach, które musiały dorosnąć z nazwiskami obciążonymi zbrodnią i w konsekwencji zdecydować, co z tym dziedzictwem zrobią. Jarosław Molenda w książce Dzieci nazistów przytacza słowa słynnego łowcy nazistów Simona Wiesenthala, który mówił: popełniamy poważny, dramatyczny błąd, zakładając, iż tylko źli ludzie są zdolni do złych uczynków. To bardzo znamienne, iż wielu największych prominentów narodowego socjalizmu prywatnie było niezwykle czarującymi mężami i ojcami. Ci sami ludzie, wychodząc rano z domu, czule całowali swoje dzieci, a kilka godzin później mogli posłać do gazu lub zatłuc na śmierć kilku Żydów. Jak widać, za każdym z tych zbrodniarzy stali ludzie, którzy z biegiem lat musieli zadać sobie podstawowe pytanie, niejako kształtujące całe ich jestestwo. Kim jestem ja, jeśli mój ojciec robił to, co robił? Ten film nie jest próbą usprawiedliwienia. Jest próbą zrozumienia. Dzieci wszakże nie wybierają swoich rodziców, ale to, jak żyją z ich dziedzictwem, mówi nam o nich więcej niż samo nazwisko. Ich historie często zmuszają nas samych do niewygodnej refleksji, czy my, postawieni w podobnej sytuacji, postąpilibyśmy inaczej? I czy naprawdę tak łatwo jest odróżnić dziedzictwo od tożsamości? Zapraszamy Was do wysłuchania niezwykłych historii Edy Gering, Gudrun Burwitz-Himmler, Rolfa Mengele, Niklasa Franka oraz Wolfa Hessa. Zapraszamy Was do obejrzenia najnowszego odcinka. Jeżeli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału, to nie zapomnijcie, prosimy o zostawieniu komentarza, wciśnięcia kciuka do góry i subskrypcji. Jeśli masz ochotę pomóc nam tworzyć ciekawe treści i zostać współtwórcą naszych kolejnych materiałów, zapraszamy Cię do grona patronów kanału Faktolista na patronite.pl, do którego link znajdziesz w opisie. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Zaczynamy. Mała księżniczka. Eda Gering. Życie małej Edy Gering to nie jest historia z bajki, ale zdecydowanie mogłaby nią być. Dziewczynka wprawdzie przyszła na świat w 1938 roku, w czasach, gdy świat zmierzał ku największemu koszmarowi w dziejach, ale jej dzieciństwo było wyjęte jakby z innej rzeczywistości.
Kiedy miliony dzieci drżały ze strachu, głodowały i ginęły w płomieniach wojny, mała Eda dorastała otoczona luksusem i czułością w baśniowej rezydencji Karinhol. Karinhol, duma Hermana Göringa, byłego asa lotnictwa i bohatera z czasów Wielkiej Wojny, nazwana na cześć jego pierwszej żony, było miejscem niemal żywcem wyjętym z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Olbrzymi pałac położony w sercu rezerwatu Schorfheide pod Berlinem, otoczony hektarami dzikiego lasu pełnego żubrów, jeleni, łosi, a nawet lwów. Tak, lwów, bo w tym świecie nawet najbardziej egzotyczne fanaberie były na wyciągnięcie ręki, a małe lwiątka biegały po ogrodach ku uciesze domowników. Sam Hitler żartował, że jego rezydencja przy domu Göringa wygląda niczym altana skromnego ogrodnika. Pokoje wypełniały dzieła sztuki zrabowane w całej Europie. Najcenniejsze, najrzadsze, najpiękniejsze. W podziemiach znajdowało się prywatne kino, sala bilardowa, basen, a nawet łaźnia parowa, gabinet lekarski oraz, a jakże, przydatny w owych czasach, bunkier. Sam gospodarz, Göring, codziennie podsycał ten dekadencki spektakl, paradując między innymi w rzymskiej todze, cesarskich szatach, z pomalowanymi paznokciami i makijażem. Trafnie podsumował go inny nazista, Albert Speer. Gdyby ktoś z nas tak się ubrał, byłby ukamienowany. Jego natomiast lubią w Niemczech takim, jakim jest. Może nawet dlatego go lubią, że tkwi w nim coś ludzkiego. W cieniu tego przepychu stały kobiety życia Göringa. Jego pierwsza żona, Karin, Szwedka, którą poznał w 1920 roku, wielka zwolenniczka Adolfa Hitlera i jego poglądów, zmarła w 1931 roku. Göring szczerze ją kochał, dlatego jej śmierć pozostawiła w nim trwały ślad. Przez lata pielęgnował pamięć o niej, budując kult tragicznej miłości. Jednak już rok po jej śmierci zdecydował się na nowy związek z niemiecką aktorką Emmy Sonnemann, kobietą elegancką, oddaną i również bez reszty lojalną wobec nazistowskiego reżimu. To właśnie Emmy była matką Edy. Ślub pary odbył się 10 kwietnia 1935 roku. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w kraju. Cytując za Jarosławem Molendą, ambasador Wielkiej Brytanii Sir Eric Phipps zauważył sarkastycznie: teraz pozostaje już tylko jedno – tron albo szafot. Göring był dla Niemców postacią niemal filmową. Bohater I wojny światowej, as lotnictwa, dowódca legendarnego latającego cyrku. Elokwentny, z poczuciem humoru i niepodrabialnym urokiem. A jego córka? Jak można się domyślić, była ulubienicą całej III Rzeszy. Edda Göring, chrześnica samego Adolfa Hitlera. Dziewczynka, której narodziny przerodziły się niemal w święto państwowe. Rodzice otrzymali wówczas ponad 600 000 telegramów z gratulacjami. Prezenty zwożono całymi wagonami, a tysiące żołnierzy Luftwaffe podkomendnych Göringa złożyło się na miniaturową replikę pałacu Sanssouci Fryderyka Wielkiego, która miała służyć jako miejsce ogrodowych zabaw małej Edy. Jej dzieciństwo nie znało strachu, nie znało głodu, nie znało krzyku. Ale poza murem bajkowego Karinhol świat płonął. I choć ona tego jeszcze nie rozumiała, wszystko, co ją otaczało, było zbudowane na tragedii innych ludzkich istnień. Ta iluzja szczęśliwego dzieciństwa rozpadła się gwałtownie 23 kwietnia 1945 roku. Tego dnia rozwścieczony postawą Göringa Hitler wydał rozkaz otoczyć willę Göringa i natychmiast aresztować byłego marszałka Rzeszy, przełamać wszelki opór. Wcześniej Göring, dotąd jeden z najbliższych współpracowników Hitlera, mając świadomość sytuacji, w jakiej Niemcy znalazły się pod koniec wojny i próbując samemu wyjść z niej cało, ośmielił się wysłać telegram, w którym zasugerował Führerowi, że skoro ten został uwięziony w Berlinie i jest niezdolny do sprawowania władzy, to on, Göring, powinien przejąć przywództwo nad Rzeszą.
Dla zamkniętego w bunkrze i pogrążonego w paranoi Hitlera ten list oczywiście zabrzmiał jak zdrada. W akcie furii uznał to za spisek i natychmiast kazał otoczyć górską posiadłość Göringa w Obersalzbergu. To był koniec imperium Göringa i koniec dzieciństwa Edy. Kilka dni później nadszedł ostateczny cios. 25 kwietnia ta górska enklawa, niegdyś bezpieczne schronienie dla najbardziej prominentnych nazistów, została zrównana z ziemią w czasie alianckiego bombardowania. Siły brytyjskie przypuściły zmasowany nalot z udziałem 359 bombowców Lancaster i 16 Mosquito. Göring wraz z rodziną i pilnującymi ich strażnikami schronili się w schronie. Wszyscy przeżyli, a kiedy bombardowania ustały, Göring, wykorzystując moment zmniejszonego nadzoru, uciekł. Za schronienie posłużył mu Mautendorf, jego średniowieczny zamek położony w Austrii, gdzie później dołączyły do niego Emmy z Edą. Jednak już 7 maja 1945 roku wpadł z deszczu pod rynnę. Podczas próby przedostania się do Fischhorn cała rodzina Göringów została zatrzymana przez amerykańską 36. Dywizję Piechoty. Hermann skwitował to krótkim stwierdzeniem: przynajmniej żyłem jak należy 12 lat. Po wstępnym przesłuchaniu 22 maja 1945 roku został przeniesiony do Eschkan w Luksemburgu. Emmy została aresztowana 15 października i osadzona w więzieniu Straubing. 7 tygodni później dołączyła do niej 7-letnia Eda. Córka Göringa po latach wspominała tamten czas, mówiąc: właściwie było mi tam wygodnie. Obie zostały wypuszczone na wolność w lutym 1946 roku. Göring w czasie pobytu w więzieniu pisał do żony i córki czułe listy. Ten zbrodniarz wojenny, który współtworzył zorganizowany system eksterminacji milionów ludzi, wobec najbliższych przez całe życie pozostawał nad wyraz czuły i opiekuńczy. Czasami myślę, że serce mi pęknie z miłości do ciebie i tęsknoty za tobą. To by była piękna śmierć. Moja droga żono, jestem ci tak szczerze wdzięczny za całe to życie, które zawsze mi dawałaś. Za twoją miłość i za wszystko. Pisał do swojej ukochanej Emmy. Nie mniej czuły był dla swojej małej księżniczki. W dniu swoich 8 urodzin Eda otrzymała następujący list. Moje najdroższe słodkie dziecko, moje złoteńko, to już drugi raz, kiedy przypadają twoje urodziny, a ja nie mogę być z tobą. A jednak, moja najdroższa, dziś jestem szczególnie blisko ciebie i przesyłam ci najgorętsze, płynące z najszczerszego serca pozdrowienia. W czasie procesu norymberskiego Göring nie przyznał się do winy. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Egzekucja miała nastąpić 15 października 1946 roku. 3 dni przed śmiercią spotkał się z Emmy. To wtedy miał jej powiedzieć: jednego możesz być pewna, nie powieszą mnie. Nie powieszą mnie. Jak się później okazało, przed planowaną egzekucją popełnił samobójstwo, połykając dostarczoną mu w do dziś niejasnych okolicznościach przez jedną z osób z więzienia kapsułkę z cyjankiem potasu. Po śmierci męża dla żony Göringa rozpoczął się ciężki okres. 29 maja 1947 roku została ona aresztowana w leśniczówce we Frankonii. Trafiła do obozu internowania i pracy pod Augsburgiem. W czasie procesu denazyfikującego, który rozpoczął się 20 lipca 1948 roku, twierdziła, że nie wiedziała o obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Zasłaniała się też miłością do męża. Nigdy nie dotarła do niej skala popełnionych zbrodni. W czasie procesu 15 świadków zeznawało na jej korzyść. Miała też wsparcie znanego aktora oraz pastora, którzy obstawali, że pomogła wielu Żydom. Mimo to została skazana na rok obozu pracy, 5-letni zakaz wykonywania zawodu oraz konfiskatę 1/3 majątku. Kara została zaliczona na poczet czasu już odsiedzianego, więc zwolniono ją zaraz po procesie. Na początku lat 50. Emmy wraz z Edą zamieszkała w Monachium.
W 1958 roku córka Göringa skończyła studia. Była bardzo inteligentna, a mimo to poddawała w wątpliwość wiele zbrodni wojennych. Nigdy nie miała poczucia winy za cierpienia zadane przez jej ojca. Wręcz przeciwnie, uważała, że odebranie rodzinie wszystkiego po wojnie, w tym ogromnej kolekcji dzieł sztuki, było wielką niesprawiedliwością. W kolekcji Göringa znajdowało się m.in. 1375 obrazów, 250 rzeźb, 108 gobelinów, 75 witraży oraz 175 innych eksponatów. Emmy Göring zmarła 8 czerwca 1973 roku. Po jej śmierci środowiska nazistowskie, które ją uwielbiały, próbowały zyskać poparcie Edy. Ta jednak nie angażowała się intensywnie w ich działalność, choć jej mąż, bogaty dziennikarz, nie ukrywał swoich nazistowskich sympatii. Eda do końca życia nie wyparła się ojca. Wręcz otoczyła go swoistym kultem. Nie chciała uwierzyć, że był jednym z głównych architektów Holokaustu. Nie przekonało jej nawet ujawnienie faktu, że w lipcu 1941 roku nakazał on opracowanie planu ostatecznego rozwiązania. Całą winę zrzucała na Hitlera, ojca uważając za wspaniałego człowieka. Na zawsze pozostał dla niej kochanym tatusiem. W jednym z wywiadów, których udzieliła, mówiła: „Mój ojciec jest nadal popularną postacią w Niemczech. Media się do tego nie przyznają, ale to, co donoszą, nie odzwierciedla poglądów opinii publicznej. Rząd Bawarii sprawił, że cierpieliśmy, moja matka i ja, ale Bawarczycy zawsze nas wspierali”. Eda broniła ojca aż do swojej śmierci w 2018 roku. Szczyciła się swoim nazwiskiem. „Kiedy ludzie dowiadują się, że jestem córką Göringa, kelnerzy odmawiają przyjęcia zapłaty ode mnie. Taksówkarze nawet nie mówią, ile jestem winna za przejazd”. Mówiła z dumą. Eda Göring, córka jednego z głównych architektów nazistowskiego reżimu i człowiek na zawsze naznaczony ogromnym brzemieniem rodzinnej historii, która jednak swoje dzieciństwo przeżyła w luksusie, rodzicielskiej trosce i miłości, odizolowana od okropieństw realizowanych przez ojca i jego kompanów poza murami sielskiej rodzinnej posiadłości, nie potrafiła w pełni zmierzyć się z winą i postawą swojego ojca, ani zerwać z jego dziedzictwem. Jej przywiązanie do rodziny i konsekwentne zaprzeczanie winie ojca wbrew faktom pokazują, jak trudne i złożone mogą być relacje między rodzinną przeszłością a własną tożsamością. Ale również jak mocno miłość i ślepa lojalność potrafi walczyć z moralnością. Od laleczki do babci neonazistów. Gudrun Burwitz, Himmler. Gudrun Himmler była skazana na nazizm niemal od kołyski. Ukochana laleczka tatusia, jak nazywał ją Heinrich Himmler, od najmłodszych lat wychowywana w duchu fanatyzmu, lojalności i nienawiści do wrogów Rzeszy, stała się symbolem idealnego aryjskiego dziecka. Blondwłosa, grzeczna, uśmiechnięta. Doskonale wpisywała się w nazistowską propagandę, która chętnie pokazywała ją w kronikach filmowych i prasie. Jej historia nie skończyła się wraz z upadkiem III Rzeszy. Przez całe swoje życie trwała przy ideologii ojca, stając się z czasem postacią niemal legendarną w środowiskach skrajnej prawicy. Jak pisał Jarosław Molenda, doskonale zdawała sobie sprawę, że starzy towarzysze oddają jej cześć. Z nazistowskiej księżniczki wyrosła na babcię neonazistów i nigdy nie odwróciła wzroku od przeszłości. Gudrun przez całe życie usiłowała wybielić wizerunek Heinricha Himmlera. Nie widziała w nim zbrodniarza, który bez mrugnięcia okiem niemal hurtowo wysyłał ludzi na śmierć, tylko czułego, opiekuńczego ojca. Nie człowieka, który współorganizował zagładę, tylko ofiarę oszczerstw. Do końca wierzyła w jego niewinność. To przekonanie nie wzięło się zresztą znikąd. Sam Himmler nigdy nie wyraził skruchy, a do tego z lodowatą logiką doskonale potrafił usprawiedliwiać największe zbrodnie.
Jeśli chodzi o żydowskie kobiety i dzieci, nie uważałem, że mam prawo pozwolić tym dzieciom wyrosnąć na mścicieli, którzy z kolei zabiją naszych synów i wnuków. Byłoby to tchórzostwem z mojej strony. W rezultacie kwestia została rozwiązana bez potrzeby dyskusji. Właśnie z takiego domu, przesiąkniętego fanatyzmem i zimną ideologią, w świat wyszła Gudrun Himmler. Urodziła się 6 sierpnia 1929 roku w Monachium. Rok po ślubie Heinricha Himmlera z Margarete Margą Sigrot. Para poznała się w 1927 roku, przypadkiem, w pociągu. Zakompleksiony, ogarnięty poczuciem niższości z powodu swojego wyglądu Himmler był oczarowany. Marga wydawała mu się uosobieniem aryjskich ideałów. Jednak dla jego otoczenia ten związek był trudny do zaakceptowania. Margarete była starsza od Heinricha, rozwiedziona, a do tego pochodziła z protestanckiej rodziny, co stanowiło problem zwłaszcza dla matki Himmlera, zagorzałej katoliczki. Związek rodziców Gudrun od początku miał niewiele wspólnego z miłością. Marga, dominująca i bezlitosna w słowach, często ośmieszała Heinricha. On z kolei coraz rzadziej wracał do domu, pochłonięty obsesyjnie swoją pracą w aparacie SS. Marga popadała w stany depresyjne, stawała się drażliwa, zgorzkniała, aż w końcu ich małżeństwo przerodziło się w nieoficjalną separację. Himmler prowadził nowe, pełne romansów życie w Berlinie. Marga została sama w posiadłości w Gmund. I choć ich związek się rozpadł, Heinrich pozostał oddanym ojcem. Gudrun była jego oczkiem w głowie. Co kilka dni dzwonił, co tydzień pisał listy, przesyłał zdjęcia, dokumentując wszystko od służbowych wizyt po osobiste przemyślenia. Więź między nimi była silna i nieprzerwana, mimo coraz większego chaosu kształtującego ówczesną rzeczywistość. Jej matka, Marga, zanotowała kiedyś w dzienniku: Gudrun słyszała wiele rzeczy, o których dziewczyna w jej wieku nigdy nie powinna wiedzieć. Ale Heinrich tego chciał. Prosił, by żona wyjaśniła Gudrun jak najwięcej, nie zważając na to, że była za młoda, by większość z tego zrozumieć. Himmler w końcu założył drugą rodzinę, z 19 lat młodszą sekretarką Hedwig Podhast, z którą wcześniej wdał się w romans. Mieli 2 dzieci. Zamieszkali w luksusowej willi w Schönau, która przez wielu widziana jak dom z katalogu, w rzeczywistości była dosyć makabrycznym miejscem. Reichsführer SS wstawił tam sobie meble zrobione z ludzkich kości i wyprawionej skóry, lampa z abażurem, stolik, taboret. Wśród eksponatów znajdował się również sporządzony w jednym z warsztatów w Dachau ręcznie przepisany Mein Kampf, oprawiony w pergamin z ludzkiej skóry. Gudrun pozostała jednak na zawsze tą najważniejszą. Ojciec zabierał ją czasem ze sobą, nawet w miejsca, które nie mieściły się w wyobraźni dziecka. Według niektórych źródeł w lipcu 1941 roku odwiedziła z nim obóz koncentracyjny w Dachau. 12-latka później zanotowała w swoim dzienniku: było tam wspaniale. Obejrzeliśmy ogród warzywny, grusze i wszystkie te obrazki, które namalowali więźniowie. To było cudowne. Potem zjedliśmy bardzo dobry obiad. Ostatni raz Gudrun widziała ojca w listopadzie 1944 roku. 6 miesięcy później, 23 maja 1945 roku, Heinrich Himmler już nie żył. Schwytany przez aliantów, połknął kapsułkę z cyjankiem i w ten sposób, tak jak Göring, uniknął procesu i wyroku. Gudrun nie do końca uwierzyła w jego samobójstwo. W jej wypowiedziach na ten temat pojawiały się twierdzenia, że mógł zostać zamordowany. Dokumenty z sekcji zwłok Himmlera zostały utajnione do 2045 roku. Nigdy nie miała zobaczyć w ojcu zbrodniarza. Dla niej na zawsze pozostał czułym, troskliwym ojcem. Jedynym, który dawał jej poczucie bezpieczeństwa. Być może dlatego, nie mogąc pogodzić tych dwóch prawd, relatywizowała zbrodnicze poglądy i czyny kochającego ojca, w konsekwencji przyjmując je za swoje. Katrin Himmler, stryjeczna wnuczka Heinricha, powiedziała kiedyś:
Jeśli spytasz mnie, czy Heinrich Himmler był dobrym ojcem, jak uważa Gudrun, odpowiem ci, że jestem tego pewna na 100%. Ale jest także inna część prawdy. Himmler był mordercą, potworem. I tej części prawdy Gudrun Himmler pomieścić w sobie nie zdołała. Gudrun i jej matka zostały aresztowane przez Amerykanów 13 maja 1945 roku. Trafiły do obozu internowania urządzonego w rzymskim studiu filmowym. Właśnie tam Gudrun usłyszała o śmierci ojca. Wpadła w rozpacz, dostała wysokiej gorączki i bredziła. Po 3 tygodniach, gdy odzyskała siły, została przetransportowana przez Mediolan, Paryż i Wersal do Norymbergi. Tam 22 września została przesłuchana, ale jej zeznania były praktycznie bezwartościowe. Czy wiesz, ilu ludzi puścił twój ojciec z dymem w Dachau? Wiesz oczywiście, jesteś przecież córką tego pana Himmlera. Czy byłaś kiedyś w jakimś obozie koncentracyjnym? Raz, w Dachau. Z ojcem? Tak. I co tam widziałaś? Ojciec zaprowadził mnie do ogródka i pokazywał rozmaite zioła. Aha, chcesz mi wmówić, że nie widziałaś żadnych więźniów? Widziałam więźniów. I co wtedy mówił ci ojciec? Że ci z czerwonymi trójkątami to więźniowie polityczni, a pozostali to kryminaliści. Ostatecznie ani matce, ani córce nie udowodniono bezpośredniego udziału w zbrodniach. Około pół roku po zatrzymaniu zostały zwolnione z obozu dla kobiet w Ludwigsburgu. W listopadzie 1946 roku znalazły schronienie w ośrodku pastora Friedricha von Bodelschwinga w Bittel. Gudrun po latach wspominała to miejsce jako szczęśliwe rozwiązanie. Przyznawała, że bez tej pomocy trudno byłoby im znaleźć jakikolwiek dach nad głową. Rok później próbowała dostać się do szkoły zawodowej rzemiosła artystycznego. Jej podanie zostało jednak odrzucone z powodu nazwiska. Dopiero interwencja lokalnego działacza socjaldemokratycznej partii Niemiec sprawiła, że szkoła zmieniła decyzję i przyjęła ją w swoje szeregi. Nauka nie trwała jednak długo. Gudrun musiała z niej zrezygnować, bo nie było jej stać na czesne, a przez piętno nazwiska odmówiono jej stypendium. Zdecydowała się więc zdobyć konkretny zawód. Zaczęła przyuczać się do pracy jako szwaczka, a w 1951 roku zdała egzamin czeladniczy. Z uporem odmawiała zmiany nazwiska. Uważała, że byłoby to równoznaczne z wyrzeczeniem się tożsamości. Nowego życia nie buduje się na kłamstwie, mówiła. Ta postawa nie ułatwiała jej życia. Ciągle miała trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy. I mała się różnych zajęć. Była krojczynią, pracownicą na akord, pomocnicą biurową, a przez pewien czas nawet sekretarką w zachodnio-niemieckim wywiadzie BND. W trudnych, powojennych latach mogła jednak liczyć na dawnych znajomych ojca. Tajna sieć powiązań wciąż działała. Gudrun i jej matka dostawały paczki z jedzeniem, a nawet pieniądze. To właśnie wtedy, być może z wdzięczności, a może z lojalności wobec ojca, Gudrun związała się z nazistowskim podziemiem. W 1951 roku wstąpiła do organizacji Cicha Pomoc dla Jeńców Wojennych i Internowanych, Stille Hilfe, która kilka miesięcy później została oficjalnie zarejestrowana. To był początek nowego rozdziału w jej życiu. Rozdziału poświęconego wspieraniu dawnych zbrodniarzy. W oczach Gudrun Himmler to nie byli przestępcy, lecz ofiary. Jej ojciec, jak powtarzała, był bohaterem. Z czasem stała się jedną z najbardziej aktywnych postaci we współczesnym ruchu neonazistowskim. Regularnie pojawiała się na spotkaniach weteranów SS, wspierała skrajne prawicowe inicjatywy, a nawet z własnych pieniędzy finansowała działalność młodych ugrupowań neonazistowskich. Cicha Pomoc, choć oficjalnie zarejestrowana w 1951 roku, działała już od 1946. Założyli ją dawni oficerowie SS oraz konserwatywni duchowni. Ich celem było to, czego przez lata doszukiwano się w mitycznej siatce znanej w literaturze jako Odessa. Zapewnienie wsparcia tym, którzy służyli III Rzeszy i po wojnie znaleźli się na marginesie historii.
Na początku zajmowali się głównie organizacją ucieczek byłych nazistów. To z ich pomocą wielu z nich przedostało się tzw. szczurzym szlakiem do Ameryki Południowej. Nowe życie w Argentynie czy Paragwaju rozpoczęli m.in. Adolf Eichmann, Józef Mengele czy Johann von Leers. Z czasem cicha pomoc skupiła się na zapewnianiu wsparcia prawnego. Opłacała adwokatów, finansowała procesy i wspierała rodziny skazanych zbrodniarzy. Gudrun Himmler odegrała w tym wszystkim kluczową rolę. Osobiście angażowała się w pomoc m.in. Klausowi Barbie, szefowi gestapo w Lyonie, Erichowi Pripke, szefowi gestapo we włoskiej Bresci odpowiedzialnemu za masakrę w Ardeatynie oraz Ernie Walisz, strażniczce SS z Majdanka. Ale to nie wszystko. Gudrun przyjęła nawet do swojego domu Ernę Petri, żonę SS-mana, która z zimną krwią rozstrzelała 10 osób, w tym 6 dzieci. Trudno o bardziej bezpośredni dowód jej lojalności wobec świata, w którym dorastała. Co ciekawe, cicha pomoc działała legalnie aż do lat 90. pod przykrywką organizacji dobroczynnej. W rzeczywistości była przestrzenią, w której dorastały kolejne pokolenia neonazistów, otaczane opieką i ideologiczną inspiracją. Gudrun Himmler zajmowała w tej strukturze miejsce niemal symboliczne. Nieoficjalnie traktowano ją jak przewodniczącą stowarzyszenia. Dla wielu była postacią niemal kultową. A jednak jej prawdziwa tożsamość przez długie lata pozostawała tajemnicą. Sąsiedzi myśleli, że mają do czynienia z ekscentryczną starszą panią. Tymczasem jeden z brytyjskich agentów, który ją obserwował, skomentował to tak. Ma ponad 80 lat, ale jest w świetnej formie. Lubi, kiedy ludzie myślą, że jest kimś w rodzaju pani Doubtfire, ale tak nie jest. Gudrun nigdy nie odcięła się od spuścizny ojca. Nigdy nie potępiła jego zbrodni, nigdy nie przeprosiła. W jej oczach Heinrich Himmler pozostał bohaterem, który realizował misję oczyszczenia Niemiec. Co ciekawe, jej postawa nie budziła sympatii nawet wśród innych dzieci nazistowskich przywódców, w których wywoływała raczej niechęć. Jak pisał Jarosław Molenda w książce Dzieci nazistów, jest zgorzkniała, złośliwa, władcza, niesympatyczna. Nie słyszałem, mówi ktoś z tego towarzystwa, żeby ktokolwiek powiedział o niej chociaż jedno dobre słowo. Historia Gudrun Himmler to opowieść o dziecku, które nie tylko nie zerwało z paskudną zbrodniczą przeszłością swojego rodzica, ale z całym fanatycznym zaangażowaniem postanowiło ją chronić, pielęgnować i przekazywać dalej. Nie pojawiła się w niej nawet odrobina refleksji i skruchy. W przeciwieństwie do tych, którzy zdecydowali się zmierzyć z cieniem ojców, Gudrun pozostała wierna dawnemu, wykrzywionemu do granic możliwości światu aż do końca. Wujek Józef, Rolf Mengele. Kiedy 11 marca 1944 roku na świat przyszedł Rolf Mengele, jego ojciec od miesięcy selekcjonował ludzi na rampie w Auschwitz i przeprowadzał pseudonaukowe eksperymenty. Dla nowonarodzonego dziecka ojciec istniał tylko na papierze. Fizycznie był nieobecny, a z czasem stał się też niewygodnym cieniem, o którym w domu mówiło się półgębkiem albo wcale. Rolf wychowywał się pod opieką matki Irene, wspieranej przez wpływową rodzinę ojca. W dziecięcym świecie chłopca Józef Mengele funkcjonował jako nieobecny bohater, który zginął gdzieś na froncie wschodnim. Rodzice Rolfa poznali się w 1936 roku w Lipsku. Józef Mengele pracował wtedy w klinice uniwersyteckiej, a Irene Schonbein, jasnowłosa, elegancka studentka historii sztuki, była córką jednego z profesorów. Pobrali się tuż przed wybuchem wojny, latem 1939 roku. Szybko jednak okazało się, że małżeństwo nie będzie spokojną przystanią. Już 2 miesiące po ślubie chorobliwie ambitny Józef ochoczo wstąpił do armii, a jego kariera zaczęła nabierać tempa. W
maju 1943 roku trafił do Auschwitz jako lekarz SS. Żona odwiedziła go tam zaledwie 2 razy. Według relacji podczas jednej z wizyt zapytała, co to za fetor? Na co Józef miał odpowiedzieć krótko, nie pytaj mnie o to. Jeszcze przed wojną Józef Mengele fascynował się ideologią rasową. Jako młody doktorant był przekonany o istnieniu wyższej aryjskiej rasy i pragnął to udowodnić naukowo. Po obronie doktoratu został asystentem Ottmara von Verschuera, znanego eugenika i dyrektora Instytutu Biologii Dziedzicznej i Higieny Rasowej we Frankfurcie. To właśnie tam, w atmosferze pseudonaukowych teorii i politycznego fanatyzmu, przedstawiciele narodowego socjalizmu zaczęli interesować się genetyką, kształtowała się jego tożsamość jako naukowca SS. Co ciekawe, wstępując do SS, Józef Mengele zadeklarował czystość rasową swojego pochodzenia aż do 1744 roku. Jednak jego śniada cera i ciemne rysy sprawiały, że w szkole koledzy przezywali go cyganem. Ten przydomek, być może bolesny w młodości, nie powstrzymał go później przed skazywaniem na śmierć tysięcy ludzi uznanych za niearyjskich, w tym właśnie Sinti i Romów. Współpracownicy wspominali, że Mengele był człowiekiem zimnym, cynicznym i zdystansowanym. Unikał bliższych relacji z kolegami, za to chętnie obnosił się ze swoją rangą i odznaczeniami. Owładnięty obsesją stworzenia czysto aryjskiej rasy, ludzi traktował jedynie jako materiał do eksperymentów. Środek do celu, który miał rzekomo służyć nauce i przyszłości narodu niemieckiego. Kiedy na rampę w Auschwitz wjeżdżały kolejne transporty z więźniami, doktor Śmierć, jak później nazwano Józefa Mengele, zawsze był tam obecny. Ubrany w czysty, wyprasowany mundur SS, ruchem palca decydował o życiu lub śmierci. Selekcjonował tych, którzy trafią do komór gazowych i tych, którzy będą mu służyć jako materiał badawczy. Szczególne zainteresowanie budziły w nim bliźnięta. Idealne, jego zdaniem, obiekty do badań genetycznych. Jednak lista jego pseudonaukowych eksperymentów jest długa i wstrząsająca. Zastrzyki z chorób zakaźnych, próby przeszczepów szpiku kostnego, transfuzje krwi, usuwanie kończyn, brutalne sterylizacje, wstrzykiwanie chemikaliów w gałki oczne. Wszystko bez znieczulenia, najczęściej z tragicznym finałem. Śmierć była nieodłączną częścią procedury. Warto przy tym pamiętać, że Mengele nie działał w izolacji jako szalony lekarz. Jego praca była elementem większego systemu. Część eksperymentów prowadzono we współpracy z Akademią Medyczną SS w Gracu czy Instytutem Antropologii, Genetyki i Higieny Społecznej imienia cesarza Wilhelma. W III Rzeszy badania nad genetyką i dziedzicznością były priorytetem naukowym, silnie wspieranym finansowo i ideologicznie. Jeden z kolegów Mengele z okresu jego pracy w Auschwitz, Hans Münch, tak go podsumował. Był ideologiem duchem i ciałem. Nigdy nie okazywał żadnych emocji. Nie okazywał nienawiści ani fanatyzmu. Gazowanie po prostu postrzegał jako jedyne racjonalne rozwiązanie, a ponieważ Żydzi i tak mieli umrzeć, nie widział powodu, aby nie używać ich najpierw do eksperymentów. Kariera Mengelego w Auschwitz zakończyła się w styczniu 1945 roku. Gdy Armia Czerwona zbliżała się do obozu, 17 stycznia uciekł w kierunku Czechosłowacji. Zamienił mundur SS na uniform Wehrmachtu. Świadomie, bo alianci szukali głównie SS-manów, którzy łatwo dawali się zidentyfikować dzięki tatuażowi grupy krwi na lewym ramieniu. Mengele tego tatuażu nie miał. Był zbyt próżny, by oszpecić swoje ciało. To właśnie ten drobny szczegół najprawdopodobniej uratował mu życie i pozwolił uniknąć wyroku. Ostatecznie pod koniec 1945 roku pod fałszywym nazwiskiem Fritz Hollmann wrócił do Bawarii i wiodąc życie anonimowego robotnika, często spotykał się z żoną. Dla Irene i małego Rolfa były to lata pełne niepewności, lęku i powoli narastającej świadomości. Do pani Mengele zaczęła docierać prawda o Auschwitz.
Gdy poznawała szczegóły pseudonaukowych eksperymentów swojego męża, jej świat się rozpadał. Straciła wiarę w Józefa, najpierw jako mężczyznę, potem jako człowieka. To był początek końca ich małżeństwa. Według relacji Rolfa, jego ojciec wrócił w okolice rodzinnego Ginzburga latem 1948 roku i ukrywał się tam do wiosny 1949 roku. Gdy dotarła do niego wiadomość o tzw. procesie lekarzy, jednym z postnorymberskich procesów, w którym oskarżono wielu jego kolegów, wiedział, że musi uciekać. W 1949 roku, korzystając z tzw. szczurzego szlaku, przedostał się przez Włochy do Argentyny. Latem tego roku pojawił się w Buenos Aires. Irene nie zdecydowała się do niego dołączyć. Nie wyobrażała sobie życia w ukryciu. Miała już wtedy u swego boku innego mężczyznę, Alfonsa Hakeniosa, właściciela sklepu obuwniczego, z którym próbowała zbudować nowy, spokojny dom. To on też stał się dla Rolfa ojcem. Oficjalnie Irene rozwiodła się z Mengelem 25 marca 1954 roku. Kilka miesięcy później znów była mężatką. W 1956 roku Józef Mengele postanowił formalnie odzyskać swoją prawdziwą tożsamość. 11 września tego roku ambasada RFN w Buenos Aires wydała mu zaświadczenie potwierdzające, że jest Józefem Mengele. Do dziś pozostaje zagadką, dlaczego niemieckie władze przeszły nad tym do porządku dziennego, mimo że nazwisko Mengele figurowało w międzynarodowych rejestrach osób poszukiwanych za zbrodnie wojenne. Mengele nie został zatrzymany. Co więcej, zdołał nawet powrócić do Europy. Wiadomo, że w 1956 roku spotkał się w Szwajcarii ze swoim synem. Rolf Mengele wspominał ten wyjazd jako czas wyjątkowo beztroski. Wujek Fritz był bardzo ciekawym człowiekiem. Opowiadał nam wiele o wojnie w czasach, gdy wszyscy dorośli unikali tego tematu. Lubiłem go jako wujka. Mówił nawet, że były to najlepsze wakacje jego życia. Dopiero 3 lata później, w wieku 16 lat, dowiedział się, że ten tajemniczy wujek był jego biologicznym ojcem. Wstrząs był ogromny. Rolf, który dotąd wierzył w mit ojca bohatera wojennego, musiał zmierzyć się z brutalną prawdą. Jego ojciec był jednym z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy nazistowskich. W szkole stał się obiektem szykan. Koledzy wyzywali go od małego nazisty czy SS Mengele. Kontakt z ojcem był trudny, sporadyczny i chłodny. Józef pisał listy, lecz brakowało w nich ciepła. Ton był suchy, rzeczowy, zdystansowany. Dopiero w latach 70. Rolf, zmagając się z emocjami i pytaniami, postanowił odwiedzić ojca w Ameryce Południowej. Przygotowania do podróży trwały 5 lat i były skrupulatnie zaplanowane, aby uniknąć wykrycia przez łowców nazistów. W 1977 roku na paszporcie skradzionym koledze, który był do niego łudząco podobny, Rolf dostał się do Rio de Janeiro. Następnie przez São Paulo, 3-krotnie zmieniając taksówki, dotarł do domu przyjaciół ojca, którzy zawieźli go na ulicę Estrada Alvarenga 5555, miejsce ukrywania się Józefa Mengele. Spotkanie po 20 latach było pełne napięcia. Ojciec, którego pamiętał jako silnego i opanowanego wujka Fritza, stał się schorowanym starym człowiekiem. Na jego powitanie Rolf zdołał jedynie wydusić: „Witaj, ojcze”. Rozmowy trwały 2 tygodnie. Józef był wyraźnie poruszony, ale usiłował powstrzymywać emocje. Ku rozczarowaniu Rolfa nie wykazał jednak żadnej skruchy. Twierdził, że jest niewinny i padł ofiarą polowania na czarownicę. Mówił: „Oni nie chcą mnie osądzić, oni szukają zemsty”. W obliczu oskarżeń bronił się wyuczonymi frazesami, że nie on wynalazł Auschwitz, że tylko wykonywał rozkazy, a nawet, że uratował kilka tysięcy ludzi, przydzielając ich do pracy. Według niego nie mógł pomóc wszystkim, ale próbował ile mógł. Rolf nie dał się zwieść. Po latach mówił wprost: „To niemożliwe, aby ktokolwiek, kto był w Auschwitz, nie próbował codziennie opuścić tego miejsca.
To niemożliwe i straszne jednocześnie, że nie starał się tego zrobić. Nigdy nie zrozumiem, jak ludzie mogli robić takie rzeczy. To, że mój ojciec był jednym z nich, nie zmienia mojej opinii. Dla mnie to, co się wydarzyło, jest całkowicie nieetyczne i niemoralne oraz jest sprzeczne z naszym rozumieniem ludzkiej natury. Mimo rozczarowania Rolf nie przerwał wizyty. Pozostał z ojcem do końca pobytu. Spacerowali, rozmawiali, unikali drażliwych tematów. Przy pożegnaniu Józef powiedział tylko: teraz mogę umrzeć w spokoju. Józef Mengele zmarł 7 lutego 1979 roku w wyniku udaru. Pochowano go potajemnie pod fałszywym nazwiskiem Wolfgang Gerhard na cmentarzu w Embu pod São Paulo. Rodzina długo ukrywała informację o jego śmierci, obawiając się konsekwencji za ukrywanie zbrodniarza wojennego. Co znamienne, nikt z ponad 500 osób, które znały miejsce jego pobytu, nigdy go nie wydał, ani nie poniósł w związku z tym żadnych konsekwencji. Rolf, skądinąd praktykujący prawnik, również nigdy nie zdradził ojca. Zgodnie z prawem, jako syn ściganego nie miał obowiązku informowania wymiaru sprawiedliwości o miejscu pobytu ojca. A również jako prawnik nie musiał zdradzać tajemnic w teorii swojego klienta. Ale nawet pomimo ewidentnego przecież potępienia przez Rolfa ojcowskich zbrodni i pełnej świadomości niegodności rodzicielskich poczynań, jego zachowanie pozostawia pewien moralny dysonans. Po latach wyznał, że jego jedyną reakcją na wiadomość o śmierci ojca była ulga. Mój konflikt pozostał nierozstrzygnięty. Z jednej strony byłem winny wierność ojcu, z drugiej pamiętałem o oskarżeniach, o przerażających zdjęciach z Auschwitz. W pewnym sensie taki koniec odpowiadał mi bardziej niż jakikolwiek inny, choćby proces sądowy. Rolf Mengele przez całe życie zmagał się z ciężarem nazwiska i spuścizną ojca. Uważał, że jedyną wartościową lekcją, jaką można wynieść z takiej rodziny, jest umiejętność odróżniania dobra od zła i refleksja nad tym, co naprawdę jest ważne w życiu. Jego osobistym wyzwaniem stało się pogodzenie faktu, że był synem jednego z największych zbrodniarzy XX wieku, z próbą prowadzenia własnego, uczciwego życia. Nie wierzył, że zło jest dziedziczne. W przeciwieństwie do niektórych dzieci nazistów podejmujących świadome i radykalne decyzje, między innymi o własnej sterylizacji, był przekonany, że barbarzyństwo nie jest zapisane w genach. Chciał jednak zerwać z przeszłością. Ostatecznie przyjął nazwisko żony i próbował zapewnić swoim dzieciom życie wolne od ciężaru zbrodni dziadka. W 2008 roku wystosował list otwarty do izraelskiej gazety, w którym prosił Żydów, aby go nie nienawidzili. Chciał odwiedzić Yad Vashem, ale wyznał, że boi się, iż ocaleli z zagłady i ich potomkowie będą rozczarowani lub źli, gdy dowiedzą się, kim jest. I choć publicznie potępiał czyny ojca, unikał jednoznacznych działań. Jego postawa była pełna emocjonalnych sprzeczności, a nawet pełna świadomość aktywnego udziału ojca w jednej z najbardziej mrocznych kart XX wieku i jej potępienie ostatecznie nie spowodowały utraty rodzinnej lojalności. Mój ojciec nazista. Niklas Frank. Niklas Frank był najmłodszym synem Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, zwanego Rzeźnikiem Polski. Podczas gdy wielu potomków nazistowskich zbrodniarzy próbowało wymazać przeszłość, przemilczeć ją lub nadać jej łagodniejszy ton, Niklas obrał drogę zupełnie przeciwną. Stał się najostrzejszym oskarżycielem własnego ojca. Publicznie, bez litości i bez prób wybielania czegokolwiek. Jego książki, wywiady i wypowiedzi szokowały opinię publiczną nie tylko tym, że bez zahamowań mówił o zbrodniach Hansa Franka, lecz także siłą emocji, jaką w sobie niosły. Niklas nie krył wściekłości, pogardy, a wręcz głębokiej, niemal fizycznej nienawiści do ojca. Nie szukał usprawiedliwień, chciał prawdy, nawet jeśli miała boleć. Niklas Frank przyszedł na świat 9 marca 1939 roku.
Kilka miesięcy później jego ojciec został mianowany generalnym gubernatorem okupowanej Polski, a cała rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie zamieszkali w królewskich komnatach na Wawelu. Żyli w nieprawdopodobnym luksusie, lecz za tą fasadą nie kryło się szczęśliwe życie rodzinne. Związek Hansa i Brigitte Franków od początku był pomyłką. Hans już po wojnie w celi w Norymberdze wyznał z rozbrajającą szczerością, że ślub z Brigitte był największym błędem jego życia. To był przypadkowy związek, jeden z największych błędów w moim życiu. Absolutnie nie chcę krytykować charakteru mojej żony, ale ona jest za stara, o 5 lat starsza ode mnie, a jestem zdania, że to wielkie nieszczęście. Po drugie, jej charakter jest przeciwieństwem mojego. Byłem zaręczony z miłą osobą, która pasowałaby do mnie doskonale. Wierzę, że gdybym pozostał przy pierwszej ukochanej, moje życie potoczyłoby się w innym kierunku. W tym czasie dyktowałem swoją rozprawę doktorską maszynistce i to właśnie z nią się ożeniłem. Chociaż była ode mnie starsza o 5 lat, nagle opętało mnie pożądanie do tej kobiety. Hans Frank miał też dosyć ambiwalentny stosunek do swojego najmłodszego syna. Przez całe życie nie umiał go zaakceptować, owładnięty przekonaniem, że jest on owocem zdrady jego żony. Uważał, że Niklas jest synem lekarza Karla Lasza. Przekonanie to było jednak raczej nieuzasadnione, bo jak mówił sam Niklas, jeżeli jego matka nie miała pewności co do ojcostwa dziecka, które nosi, nie była bowiem wzorem wierności małżeńskiej, po prostu dokonywała aborcji. Małżeństwo Franków było burzliwe i toksyczne. Oboje zdradzali się nawzajem. Hans miał 4 stałe kochanki, a mimo to Brigitte nie pozwoliła mu odejść. Gdy mąż próbował doprowadzić do rozwodu, ona interweniowała u samego Himmlera, a potem nawet u Hitlera, przekonując, że wolałaby być wdową po ministrze Rzeszy niż jego rozwódką. Jedną z kochanek męża usiłowała wydać jako Żydówkę, by pozbyć się jej raz na zawsze. Od 1941 roku jedynie 2 najstarszych dzieci Franka mieszkało na stałe w Krakowie. Szczególną więź Hans miał ze swoim pierworodnym synem Normanem. Po latach Norman mówił, że niewiele pamięta z tego okresu. Był wtedy nastolatkiem. W przeciwieństwie do swojego młodszego brata, nigdy nie chciał do końca uwierzyć, że jego ojciec odegrał znaczącą rolę w eksterminacji Żydów. Chociaż udokumentowano, że za jego rządów w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince zagazowano blisko 2 miliony Żydów. Niklas wspominał, że jego starszy brat dopiero w wieku 77 lat był w stanie spojrzeć prawdzie w oczy. Wcześniej powtarzał: czas generalnego gubernatorstwa był dziwny. Ogólnie byłem szczęśliwy. Przechodziłem okres dojrzewania i to było dla mnie ciekawsze niż wszystko, co działo się wokół mnie. Jednocześnie, gdy po wojnie czytał pisma ojca, było mu wstyd. Mówił: to nie był ojciec, którego kochałem. Taka była w nim sprzeczność, nie mogę tego zrozumieć. Oprócz Niklasa, który w sposób jednoznaczny i bezsprzeczny potępiał działania ojca, Norman był jedynym z pozostałego rodzeństwa, który był w stanie zmierzyć się z prawdą. Jak mówił Niklas, pozostała rodzina, a właściwie prawicowe jej skrzydło, orzekło, że splamiłem honor rodziny. Nie splamił go mój ojciec, dopiero ja go splamiłem. Pozostałe dzieci uparcie wypierały prawdę. Uważały, że ojciec był ofiarą Norymbergi. Niklas podsumował to kiedyś w następujący sposób. Jak mi się wydaje, to pozbawiło ich siły życiowej. Wszyscy stosunkowo wcześnie rozstali się ze światem. Nie zdołali temu podołać. Najstarsza córka Franka, Sigrid, w 1966 roku wyemigrowała wraz z mężem do RPA, gdzie otwarcie popierała apartheid. Negowała również Holokaust. Jak twierdził Niklas, w czasie jednej rozmowy telefonicznej miała powiedzieć: gdyby spalono 6 milionów Żydów, każdy musiałby spłonąć w zaledwie 6 sekund, co tylko dowodzi, że to wszystko kłamstwa. Zmarła w wieku 63 lat. Michael, drugi brat Niklasa, w jednym z wywiadów powiedział: mój brat Niki jest i zawsze będzie obcy. Michael zmarł z powodu otyłości w wieku 53 lat. Z kolei Brigitte, druga siostra, zachorowała na raka i w 1981 roku popełniła samobójstwo.
Była w tym samym wieku co Hans Frank w chwili śmierci. Miała 46 lat. Podobno przez całe życie była przekonana, że nie przeżyje więcej lat niż jej ojciec. Mimo wszystko trzeba jednak przyznać, że dzieci Hansa Franka miały w sobie na tyle przyzwoitości i swego rodzaju odwagi, że oświadczyły, iż rezygnują z majątku po ojcu. Norman w imieniu pozostałej czwórki oświadczył: nie podejmiemy żadnych kroków, żeby odzyskać jakikolwiek majątek po ojcu. Musimy go w całości spisać na straty, bo ciąży na nim wina. Losy dzieci Hansa Franka w oczywisty sposób były naznaczone ciężarem rodzinnego dziedzictwa. Każde z nich próbowało radzić sobie z tym brzemieniem na własny sposób. Jednak nie tylko ojciec odcisnął piętno na ich życiu. Silną rolę odegrała również ich matka, Brigitte Frank. Była ona kobietą apodyktyczną o trudnym charakterze. W domu uchodziła za osobę gderliwą i dominującą. Niklas Frank w swojej książce Moja niemiecka matka opisuje ją wręcz z nienawiścią. Pani ministrowa rzeszy o słabym sercu, wodnista wdowa po generalnym gubernatorze, przebojowa władczyni jego wspomnień w obliczu szubienicy. Oto koniec kobiety z awansu, z dolnołużyckiego miasteczka Forst. Wyszczekanej dziewuchy, jak trzeba, to lesbijki, wyrafinowanej kochanki żałosnych impotentów, szantażystki i dewotki zarazem, która, wydobywszy się z dołów społecznych, dochrapała się pozycji królowej Polski, a potem spadła tam, skąd przyszła. Niewykształcona, niemoralna, zakłamana, skąpa, chciwa, a przy tym obrotna, nieskończenie obrotna i pozbawiona cienia skruchy. Po prostu niemiecka kobieta. Według Niklasa jego matka świadomie czerpała korzyści ze zbrodni III Rzeszy. Z przeraźliwą szczerością twierdził, że jego matka traktowała getta jak sklepy dyskontowe stworzone specjalnie dla rodziny Franków. Nie miała poczucia winy, ale jak przyznawał, nigdy też nie gloryfikowała męża. Hans Frank został aresztowany przez Amerykanów 4 maja 1945 roku w swojej letniej rezydencji w Schoberhof. W sierpniu również pozostali członkowie rodziny zostali zmuszeni do wyjazdu. Pozwolono im zabrać jedynie 2 walizki i kilka futer. Ich konto bankowe zostało zablokowane, mogli podejmować jedynie 300 marek miesięcznie. Hans Frank został powieszony 16 października 1946 roku. Jego żona, na rozkaz ministra denazyfikacji Alfreda Loritza, została aresztowana w 1947 roku. Dzieci mogły ją odwiedzać jedynie sporadycznie. Wyszła na wolność w 1948 roku. W 1951 roku Niklas trafił do szkoły z internatem na wyspie For, gdzie spędził 8 lat. Wspominał ten czas jako najszczęśliwszy okres w życiu. Po raz pierwszy był wolny od matki i rodzinnego ciężaru. Po maturze studiował różne kierunki, aż w końcu został dziennikarzem Sterna. Przez 5 lat pracował jako reporter wojenny. Był korespondentem m.in. w Kolumbii, Kambodży czy na Bałkanach. Jego brat Norman z powodu swojego nazwiska miał problem z przyjęciem do szkoły. Dwukrotnie podchodził do matury bez powodzenia, po czym w 1951 roku wyemigrował do Argentyny. Tam pracował jako magazynier w fabryce narzędzi. Jego przełożonym był Polak, z którym, jak wspominał, współpraca układała się lepiej niż z dawnymi nazistami, którzy oczekiwali, że przejmie schedę po ojcu. Aby uciec przed ich wpływami, przeniósł się do pracy w kopalni przy granicy z Boliwią. W Argentynie spędził 3 lata. Do Niemiec wrócił krótko przed rewolucją, która obaliła Juana Perona. Norman zrezygnował z posiadania dzieci. Niklas mówił, że brat powiedział mu kiedyś, że syn zbrodniarza wojennego nie powinien mieć dzieci. Sam uważał, że twierdzenie to nie miało żadnych podstaw. Zawsze byłem mu przeciwny, ale on był uparty. Mimo że Norman wiedział, kim był ich ojciec, nie potrafił przestać go kochać. Nigdy nie pogodził się z jego egzekucją. Jednocześnie podziwiał odwagę Niklasa, który otwarcie go potępiał. Do końca życia trzymał nad łóżkiem portret Hansa Franka.
Podsumowując, dzieci Hansa Franka nie uniosły ciężaru nazwiska, które odziedziczyły. Większość z nich, jak Sigrid, Michael czy Brigitte, przez całe życie zmagała się z cieniem ojca, nie potrafiąc się od niego uwolnić. Na tym tle najbardziej wyrazistą postacią pozostaje Niklas Frank. Jedyny, który odważył się spojrzeć w przeszłość bez złudzeń. Bezlitośnie rozliczył własnego ojca w książkach, wywiadach i wystąpieniach publicznych, nie oszczędzając nawet siebie. Nie potrafił jednak odnaleźć równowagi między potępieniem a zrozumieniem. W jego opowieściach dominuje gniew i nienawiść, a przecież bez ostatecznego przebaczenia trudno odnaleźć jest spokój ducha. Niklas Frank wybrał radykalne odcięcie się od ojca i rodziny, wchodząc w rolę bezlitosnego oskarżyciela. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że jego postawa, na swój sposób również kontrowersyjna, wyróżniała się odwagą i próbą ocalenia godności w cieniu rodzinnego upadku. Pokazał, że nawet z najbardziej splamionym dziedzictwem można próbować się zmierzyć, choć nie zawsze udaje się to bez ran. Syn szalonego zdrajcy, Wolf Hess. Wolf Hess przyszedł na świat 18 listopada 1937 roku jako długo wyczekiwany syn Rudolfa Hessa, zastępcy Führera, trzeciej osoby w hierarchii III Rzeszy i jednej z najbardziej zagadkowych postaci nazistowskich Niemiec. Jego ojciec wsławił się lub, jak wolą inni, skompromitował w wyjątkowy sposób. W maju 1941 roku samotnie poleciał do Wielkiej Brytanii, licząc na wynegocjowanie pokoju, co do dziś pozostaje jednym z największych politycznych kuriozów II wojny światowej. Rodzice Wolfa, Rudolf i Ilse, poznali się w 1920 roku w monachijskim pensjonacie, a pobrali 7 lat później. Przez niemal dekadę bezskutecznie starali się o dziecko, sięgając w tym celu po medycynę alternatywną, wróżby, magiczne mikstury, a nawet fascynując się okultyzmem. Kiedy w końcu doczekali się potomka, Rudolf był w euforii. Jak pisała Tania Krasnianski w książce Children of Nazis, wiadomość o narodzinach napełniła go radością i promiennie się uśmiechnął, wyglądając na wpół błogo. W jego oczach Wolf był przeznaczony do wielkości. Idylla trwała krótko. Gdy chłopiec miał zaledwie 3,5 roku, jego ojciec podjął decyzję o samotnym locie do Wielkiej Brytanii. Szaleńczym według jednych, desperackim według innych. Do dziś nie wiadomo, czy Hitler znał ten plan, czy był to samowolny wybryk Hessa. Sam Wolf przez całe życie wierzył, że Führer był wtajemniczony, lecz jego ojciec nigdy tego nie potwierdził. Hermann Göring oceniał sprawę bez ogródek. Hess jest szalony. Był szalony od dawna. Wiedzieliśmy o tym, kiedy poleciał do Anglii. Myślisz, że Hitler wysłałby trzeciego człowieka z Rzeszy na tak samotną misję do Anglii bez najmniejszego przygotowania? Hitler naprawdę się wkurzył, kiedy się o tym dowiedział. Gdyby naprawdę chciał mieć do czynienia z Brytyjczykami, moje powiązania z Anglią były takie, że mógłbym to załatwić w ciągu 48 godzin. Misja była jednak starannie przygotowana. Hess od miesięcy trenował pilotaż myśliwca Messerschmitt Bf-110, pozyskanego od Willego Messerschmitta pod pretekstem przeszkolenia swoich umiejętności na tym modelu. Samolot dostosowany do jego specyfikacji mógł utrzymać się w powietrzu przez 10 godzin. Według Krasnianski decyzję przypieczętowały wizje lub też sny, w których Hess widział niekończący się szereg trumien dzieci z płaczącymi matkami. 10 maja 1941 roku, po wielu odwołanych próbach z powodu pogody, wystartował o 17:45 z lotniska w Augsburgu. Na 4 godziny przed dotarciem do celu jego adiutant miał doręczyć Hitlerowi list z wyjaśnieniami. O 22:05 Hess znalazł się nad wyspami Farne. Wykryty przez brytyjską łączność, zdołał jednak wymknąć się myśliwcom RAF i skierować maszynę ku Glasgow.
Około godziny 23, przekonany, że dotarł nad rezydencję księcia Hamiltona Dungavel House, Rudolf Hess po raz pierwszy w życiu skoczył ze spadochronem. Obliczenia jednak zawiodły i wylądował około 20 km od celu. Podczas lądowania skręcił kostkę, a już godzinę później został schwytany. Wczesnym rankiem książę Hamilton rozpoznał Hessa. Ten uważał księcia za entuzjastycznego germanofila i liczył, że przychylnie odniesie się do pomysłu traktatu pokojowego. Jednak jego nadzieje szybko prysły. Gdy do Niemiec dotarła wieść o aresztowaniu Hessa, prasa ochrzciła go szaleńcem. Hitler skwitował sprawę chłodno. Jeżeli Hess kiedykolwiek wróci do Niemiec, wyślę go albo do szpitala psychiatrycznego, albo przed pluton egzekucyjny. Tymczasem przebywający w angielskim więzieniu Hess twierdził, że cierpi na amnezję. Do dziś nie wiadomo, czy była to prawda, czy sprytna strategia obronna. Brytyjskie raporty lekarskie z tamtego okresu wskazują na mieszankę stanów depresyjnych, paranoi i chwilowych zaburzeń pamięci, ale podkreślają, że część objawów mogła być udawana. Ostatecznie Hess pozostał w brytyjskim więzieniu aż do października 1945 roku, kiedy przeniesiono go do Norymbergi. W tym czasie w Niemczech nazwisko Hess straciło dawny blask, a wręcz stało się synonimem wstydu. Wolf i jego matka musieli opuścić monachijski dom i przenieść się do letniskowego domku w górach, w Bad Oberdorf. W późniejszych latach Wolf twierdził, że do ich problemów przyczynił się Martin Bormann, sekretarz Führera, który zastąpił na stanowisku jego ojca. 21 października 1941 roku Rudolf otrzymał pierwszy list od swojego 4-letniego syna. Był szczęśliwy, że chłopiec o nim nie zapomniał. W listach do Wolfa udzielał rad, a nawet uczył go gry w szachy. Choć wspomnienia prawdziwego ojca stopniowo zacierały się w pamięci chłopca, przez całe życie darzył go bezgranicznym szacunkiem i bronił przed krytyką. Gdy w Norymberdze zapadł wyrok, Wolf miał zaledwie 8 lat. Rudolfa Hessa uniewinniono z zarzutu zbrodni przeciwko ludzkości, ale skazano na dożywocie za zbrodnie przeciwko pokojowi. Dla Wolfa był to cios, z którym nigdy się nie pogodził. W jego oczach ojciec pozostawał męczennikiem pokoju, a nie przestępcą. Szczególne wrażenie wywarły na chłopcu ostatnie słowa Rudolfa wypowiedziane tuż przed ogłoszeniem werdyktu. Niczego nie żałuję. Gdybym miał przeżyć swoje życie jeszcze raz, postąpiłbym tak, jak postąpiłem teraz, mimo że wiedziałem pod koniec, że stos pogrzebowy już migocze na moją śmierć. Po 9 miesiącach w Norymberdze Hess wraz z 6 innymi więźniami został przeniesiony do więzienia Spandau. Była to ogromna twierdza z czerwonej cegły, która mogła pomieścić 600 osób. Jednak osadzono w niej jedynie tych 7 skazanych. Hess, przebywając tam, przez 24 lata odmawiał zobaczenia się z żoną i synem. Mówił, że nie chce, żeby widzieli go w takim stanie. Wkrótce po wydaniu wyroku matka Wolfa, Ilse, podobnie jak wiele żon wysokich rangą nazistów, również została aresztowana. 3 czerwca 1947 roku osadzono ją w Augsburg-Göggingen. 4 tygodnie później pozwolono, by dołączył do niej mały Wolf. Ilse opuściła więzienie 24 marca 1948 roku, gdy jej syn miał 10 lat. Proces denazyfikacyjny pozbawił ją jednak całego majątku. Po wyjściu na wolność Ilse wciąż utrzymywała bliskie kontakty z dawnymi sympatykami narodowego socjalizmu, a także z organizacją Cicha Pomoc, w której prym wiodła wspomniana już wcześniej Gudrun Himmler. W takim właśnie domu, wciąż przesiąkniętym nazistowską ideologią, dorastał Wolf Hess. W 1956 roku, po ukończeniu szkoły, wyruszył z kolegą do Afryki Południowej. To tam umocniły się jego przekonania, że segregacja rasowa jest czymś naturalnym. Podczas pobytu zaraził się także chorobą tropikalną, która na stałe odbiła się na jego zdrowiu i w przyszłości doprowadziła do poważnych problemów z nerkami.
Z biegiem lat Wolf coraz mocniej angażował się w obronę ojca. Stanowczo odrzucał tezę, że Rudolf Hess wyruszył w swój szaleńczy lot, by odzyskać względy Hitlera. W jego przekonaniu wyprawa mogła odbyć się tylko za wiedzą i zgodą Führera. Jako dowód przytaczał m.in. 4-godzinne spotkanie Hessa z Hitlerem, które miało miejsce zaledwie kilka dni przed startem. Twierdził także, że po aresztowaniu ojca Hitler zapewnił jego żonie emeryturę, co w oczach Wolfa było kolejnym potwierdzeniem wcześniejszego porozumienia. W 1959 roku Wolf został powołany do odbycia służby wojskowej. Kategorycznie odmówił, powołując się na fakt, że jego ojciec był współautorem ustawy z 16 marca 1935 roku, wprowadzającej m.in. obowiązek poboru, którą to w Norymberdze uznano za zbrodnię przeciwko pokojowi. W piśmie do komisji poborowej napisał: z pewnością zrozumiecie, że sumienie nie pozwala mi odbyć służby wojskowej, aby zadowolić tych samych ludzi, którzy skazali mojego ojca. Początkowo jego wnioski odrzucano z powodu braku podstaw prawnych, lecz w 1964 roku Wolf odniósł zwycięstwo. Został oficjalnie uznany za osobę odmawiającą służby wojskowej ze względu na sumienie. W międzyczasie zaczął studia na Politechnice Monachijskiej, którą ukończył z tytułem inżyniera budownictwa lądowego i wodnego. Lata 60. przyniosły nowy etap jego działalności – intensywną kampanię na rzecz uwolnienia ojca. Założył Komitet na rzecz uwolnienia Rudolfa Hessa i zainicjował petycję, którą podpisało 350 000 osób, w tym dwaj byli prezydenci RFN Gustav Heinemann i Richard von Weizsäcker, a także laureaci Nagrody Nobla Otto Hahn i Werner Heisenberg oraz pisarz Ernst Junger. Stan zdrowia Rudolfa Hessa przez całe lata pozostawał przedmiotem sporów. Podejrzewano u niego m.in. depresję i schizofrenię paranoidalną. Pierwszy lekarz, który zbadał go po aresztowaniu w Anglii, major Henry Victor Dix, określił go jednoznacznie jako typowego schizofrenika i zdiagnozował poważną depresję, schizofrenię paranoidalną oraz tendencje hipochondryczne. W apteczce, którą Hess zabrał na pokład samolotu, znaleziono m.in. aspirynę, środki przeczyszczające, barbiturany, metamfetaminę, opiaty i leki homeopatyczne. Nie wszyscy jednak podzielali tę opinię. Winston Churchill uważał Hessa za całkowicie poczytalnego, a amerykański psycholog Douglas M. Kelly twierdził, że w czasie procesu norymberskiego Hess był na skraju poważnej depresji nerwowej i rozwinął u siebie swoisty kompleks ojca wobec Hitlera. Żona Hessa uznawała jednak takie diagnozy za absurdalne i motywowane politycznie. Rzekoma amnezja Hessa również nigdy nie została potwierdzona. Gdy pytano go o żonę i syna, twierdził, że zapomniał nawet ich imion, a jednocześnie pisał do nich listy, zwracając się właśnie po imieniu. Hermann Göring był przekonany, że Hess udaje i miał się mu nawet pochwalić w Norymberdze, iż zdołał oszukać sąd i psychiatrów. Jedno pozostaje jednak bez wątpliwości. Do samego końca pozostał wierny fanatycznej ideologii. W przeciwieństwie do wielu innych skazanych, Hess nigdy nie próbował wykorzystać domniemanej choroby psychicznej jako argumentu za przedterminowym zwolnieniem. Uważał to za słabość niegodną zastępcy Führera. Jego determinacja złamała się dopiero w listopadzie 1969 roku, gdy, cierpiąc na wrzody dwunastnicy, poprosił dyrektora więzienia o zgodę na odwiedziny żony i syna. Zgoda została udzielona. 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, 31-letni wówczas Wolf po raz pierwszy od wielu lat zobaczył ojca, mającego już 75 lat. Nie wolno im było się dotykać ani przebywać sam na sam. Wolf miał mnóstwo pytań, ale nigdy nie uzyskał na nie odpowiedzi. W 1966 roku Hess stał się jedynym więźniem Spandau, co uczyniło go najdroższym osadzonym na świecie. Jego utrzymanie kosztowało Niemcy 2,5 miliona marek rocznie. W książce Mój ojciec Rudolf Hess Wolf opisywał go jako najsamotniejszego więźnia, jakiego znał świat.
Wolno mu było wysłać zaledwie jeden list miesięcznie, nie dłuższy niż 1300 słów, a każdy z nich był dokładnie cenzurowany, przez co nigdy wiele nie docierało do adresatów. Wolf przez całe lata prowadził kampanię na rzecz uwolnienia ojca. 17 sierpnia 1987 roku odebrał jednak telefon z informacją, że Rudolf Hess odebrał sobie życie. Miał 93 lata. Jego syn jednak od początku był przekonany, że teoria o samobójstwie ojca to kłamstwo i że został on zamordowany. Śmierć była dla niego tak silnym wstrząsem, że w wieku 49 lat doznał udaru. Jak podkreślał, choć w widział ojca jedynie 102 razy, więź między nimi pozostała nienaruszona. Zaraz po śmierci Hessa więzienie w Spandau zburzono, aby zapobiec neonazistowskim pielgrzymkom. Ciało przekazano rodzinie i pochowano w rodzinnym grobie w Bawarii. Wolf zlecił drugą sekcję zwłok, która potwierdziła śmierć przez uduszenie i ujawniła siniaki na szyi, mogące świadczyć o udziale osób trzecich. Dwóch strażników twierdziło, że w dniu śmierci za zgodą CIA w więzieniu obecni byli agenci brytyjskiego wywiadu z rozkazem zabicia Hessa. Wolf kwestionował również autentyczność listu pożegnalnego, który zostawił jego ojciec. Uważał, że faktycznie był to list pożegnalny, ale napisany 20 lat wcześniej. Jego zdaniem ojciec padł ofiarą brytyjskiego spisku, mającego uniemożliwić mu uporządkowanie historii po wyjściu na wolność. Tezę tę miało wspierać utajnienie brytyjskich dokumentów dotyczących pobytu Hessa w Anglii aż do 2017 roku. Dla Wolfa ojciec pozostał bohaterem, który ryzykował życiem w imię pokoju. Utrzymywał, że ustawy norymberskie, których Hess był współautorem, były niemieckim tłumaczeniem pragnienia ortodoksyjnych Żydów, by żyć oddzielnie od innych religii. Twierdził, że same w sobie prawa te nie były rasistowskie. Problem leżał w ich interpretacji i wdrażaniu przez kilku nazistów. Tłumaczył również, że inwazja na Polskę w 1939 roku miała jedynie chronić tamtejszą mniejszość niemiecką, rzekomo mordowaną przez Polaków. Z czasem Wolf stał się zgorzkniały, pełen nienawiści i negujący realność Holokaustu. Twierdził, że komory gazowe były technicznie niemożliwe do zbudowania. Nie uważał nazwiska Hess za obciążenie. Twierdził, że długie uwięzienie ojca budziło raczej współczucie niż potępienie. Jak pisze Tania Krasnianski w książce Children of Nazis, doczekał się trójki dzieci i wychował je w kulcie dziadka. Jego syn Wolf Andreas, programista komputerowy, chciał stworzyć stronę poświęconą Rudolfowi Hessowi. Lecz w 2002 roku został ukarany grzywną za zaprzeczanie w internecie istnieniu komór gazowych w Dachau, które, jak twierdził, zostały zainstalowane przez armię amerykańską po wojnie, aby straszyć turystów. Wolf Hess zmarł w 2001 roku po 10 latach dializ. W 2011 roku na polecenie burmistrza Wunsiedel rodzina potajemnie otworzyła grób Rudolfa Hessa, by dokonać ekshumacji i zakończyć neonazistowskie uroczystości organizowane w rocznicę jego śmierci. Prochy rozsypano w morzu, lecz sympatycy III Rzeszy wciąż co roku organizują ciche marsze ku jego pamięci. Wolf Hess do końca życia pozostał zapalonym ideologiem, dla którego ślepa wiara w niewinność ojca stała się życiową obsesją, która nie przyniosła mu niczego dobrego. Całe życie uparcie bronił Rudolfa Hessa, wychowując też własne dzieci w duchu nazistowskiej ideologii. Jego historia to kolejny przykład, jak trudne i destrukcyjne potrafi być dziedzictwo związane z wątpliwą moralnie czy wręcz zbrodniczą przeszłością przodków. Te 5 krótkich historii przedstawionych w dzisiejszym filmie to poruszający portret potomków kilku najwyższych rangą zbrodniarzy III Rzeszy. Edy Goering, Gudrun Burwitz-Himmler, Rolfa Mengele, Niklasa Franka i Wolfa Hessa. Każde z nich musiało zmierzyć się z pytaniem, co zrobić z nazwiskiem obciążonym tragedią często nawet milionów istnień.
Jednak takich osób i podobnych dylematów było dużo więcej. Nie każdy potrafił udźwignąć to brzemię. Niejeden wolał też całkowicie zakrzywić rzeczywistość. Niektórzy, jak Niklas Frank, stali się bezlitosnymi oskarżycielami własnych ojców. Inni, jak Eda Gering, Gudrun Himmler czy Wolf Hess, bronili ich aż do śmierci, często wręcz pielęgnując kult rodzinnej tzw. spuścizny. Rolf Mengele próbował odciąć się od dziedzictwa, choć jednocześnie nie znalazł w sobie tyle siły, aby oddać ojca pod osąd wymiaru sprawiedliwości. Te historie to przykład tego, że ciemna przeszłość rodziców może stać się więzieniem, z którego nie każdy potrafi się wydostać. I nie jest to opowieść o winie dziedziczonej we krwi, lecz o tym, jak różnie można żyć w cieniu rodzinnego piętna.